Dzień dobry, Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Ćwirko, jestem doktorantem Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pragnę dzisiaj Państwu przybliżyć temat konstrukcji gabionowych w budownictwie inżynieryjnym. Zacznijmy od tego, co to są właściwie gabiony. Są to kosze wykonane z drutu stalowego, które są wypełnione kruszywem. A konstrukcje gabionowe są to z kolei budowle lub ich części, do budowy których wykorzystaliśmy właśnie gabiony. Pozwolę sobie przytoczyć taki przykład, już wspomnianą przez pana doktora autostradę. Jedziecie Państwo tą autostradą, jezdnia utrzymuje się na nasypie, który jest wzmocniony na przykład gabionami. Dalej możemy mieć ściany oporowe, pionowe, wykonane również z gabionów, które stanowią dojazd do mostu. A na koniec taki most, który wspiera się właśnie na przyczółkach gabionowych. Skoro powiedziałem już o konstrukcjach oporowych, chciałbym przy tym temacie zostać troszkę dłużej. Widzę, że mam jeszcze ponad 2 minuty czasu, także postaram się ten czas dobrze wykorzystać. Konstrukcje oporowe są to tego typu konstrukcje, które oddzielają dwa obszary o różnych poziomach terenu i utrzymują ten wyższy poziom na swoim miejscu. Możemy je wykonać jako murowane, żelbetowe, stalowe, albo właśnie jako konstrukcje gabionowe. I to na dwa sposoby. Konstrukcje gabionowe mogą być masywne, czyli takie o dużej grubości, które utrzymują parcie gruntu dzięki swojej masie. A mogą być konstrukcje lekkie, cienkie, których lico właśnie ma niewielką grubość kilkudziesięciu centymetrów, ale za to drugim elementem jest poziome zbrojenie gruntu, które jest wpuszczone głęboko w nasyp i to ono utrzymuje stateczność całej tej konstrukcji. Właśnie to zbrojenie jest tematem moich badań. Tym się właśnie interesuję naukowo. Gabiony wykonujemy aktualnie w dwóch technologiach. Albo z siatki podwójnie zaplatanej, albo z siatki zgrzewanej. Przy czym zbrojenie gruntu, o którym wspomniałem, wykonywane jest obecnie wyłącznie w technologii siatek podwójnie zaplatanych, a moim zdaniem siatki zgrzewane nadają się do tego celu równie bardzo dobrze. I moim celem naukowym jest określenie wpływu zbrojenia gruntu za pomocą siatek zgrzewanych na nośność i odkształcalność lekkich konstrukcji oporowych wykonanych właśnie z gabionów. I do tego celu w laboratorium rozciągam różne rodzaje siatek, najpierw w powietrzu, następnie zabudowanych w gruncie, bo ich charakter pracy nieco się różni. Na podstawie wyników opracowałem model komputerowy, dzięki któremu jestem w stanie określić, jak bardzo dana konstrukcja się odkształca. Kolejnym etapem jest sprawdzenie, jak różne rodzaje siatek kotwią się w różnego rodzaju gruntów, czyli prosto mówiąc, jaka siła jest potrzebna do tego, żeby tą siatkę z gruntu wyrwać. I na podstawie tych badań i analiz opracowuję metodę obliczeniową lekkich konstrukcji oporowych wykonanych w technologii gabionów. Dziękuję Państwu za uwagę.